Witam was. Witamy Ciebie, Monik, witamy wszystkich, całą naszą rodzinkę, zapraszamy wszystkich, którzy rezonują z naszymi bajeczkami. Bo to są tylko bajeczki. Zapraszamy na te bajeczki o dziwnej treści razem z soczkiem z gumi jagód. Tak. I z wróżką cybuszką. Zapraszają wszystkie postacie bajkowe, przede wszystkim cała wioska Smerfów, Gumisie, ten Żwirek i Buchomorek. Ja już telefon tak podsłuchał, że jak ostatnio wchodził na zakupy, może musiał coś na Allegro kupić. A, taki stabilizator do telefonu, to jeszcze do nagrywania właśnie, bo mój już powoli umarł. Że zamawiał, to mi wyskoczyła w proponowanych czapka Smurfa do kupienia. A może kupić byś się założył. Tak. Chyba 20 zł kosztowała czapka Papa Smurfa. Takie z takim bananem na głowie. Tak telefon podsłuchał. No też fajnie. Patrza proponowane czapka Smurfa w pierwszym. No super. I Żwirek i Buchomorek, o, bo bardzo też lubiłam tę bajeczkę. To mi teraz Żwirek. To teraz mi następnym razem Żwirek wyskoczył. Proponowany dokumenty zwykły. A macie teraz Cygani, ona bardzo lubiła Jacek i Agatka. O nie, tego nie Ona lubiłam. mogła paluchami tak robić, tymi ping-pongami. Tego nie lubiłam. Oj. No i tak to jest. Tak, dzisiaj chcielibyśmy wam przedstawić do ochrony i to nie na siłę, tylko tak ktoś, jak ktoś, jakby to powiedzieć. Jak ktoś lubi. Nie. Jest w temacie, o, tak powiem, i wie co to jest. To są kubity królewskie. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie z rutynem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. To potwierdzam, bo na początku tu miałam takie, później jak mi się trochę stało czarne. Tak, ale wtedy organizm, bo to też wyczytam znowu, pobiera sobie tyle, ile chce i jest ok. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas, wyrównana. To jest tutaj najważniejsze. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola torsyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe, ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczeniem tych wszystkich struktur, wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy. Prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir torsyjny.
Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. To jest częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych i geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. To wszystko możemy potwierdzić. Przynajmniej ja na pewno. No, widzisz. No, tu kubity na ręce. Przeniosłem sobie wszystkie te zapinki na ten naszyjak, który jest. Także wyniosłem je sobie tutaj. Najpierw żonka se tak zrobiła, że se przeniosła, a ja stwierdził, że jednak fajnie to wygląda na tym na szyi i przeniosłem sobie je z ręki na to. Że moi drodzy, jak was to interesuje, te kubity, które macie w formie właśnie bransoletek na rękę, są na różne rodzaje. Ostatnio też chyba wprowadzono następną, która jest w kolorze złotym, ale ze srebrnym zapięciem, czyli taka kontrastrowa. Taki kontrast jest, to też tam właśnie Mateusz Wysok wprowadzili to do sklepu. Są mi też te na szyję, zapinki, to zerknijcie sobie do opisu tego filmu. Tam to wszystko sobie znajdziecie. Macie tam też kod zniżkowy od nas tutaj, także nie zapomnijcie go sobie użyć, bo daje wam 30% upustu, bo dla ludzi spoza kanału, no niestety będzie to 30% większe. Także warto to sobie wykorzystać. No i tak to wyglądają te kubity. O, tutaj tego. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy, leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty. I nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa. Tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Także
oddaję tutaj głos do studia, bo żonka cały czas to nosi na przykład, ja też cały czas noszę i odkąd to ubrała, tak ma dużo więcej energii, nie? My To też jest tak, widoczne. U mnie to samo jest energii, tyle rzeczy na dzień robię, że nie wiem, jak to jest możliwe, że tyle rzeczy potrafię zrobić na dzień. tego nawet nie zdejmuję do kąpieli, ani no, cały czas to jest ze mną, nie? No. Teraz To będzie TVN nadawał. Idź ty, mała, nie bij go! Nie bij go! Sebastian tak zawsze gadał, nie? Pamiętasz? Nie bij go! A umilinkaś mu. Dobra. Teściowa chwali się zięciowi. Wczoraj mój znajomy, znany malarz, poprosił mnie, abym pozowała do jego obrazu. Obraz będzie się nazywał Kleopatra i Żmija, a zięć na to. A kto mu będzie pozował jako Kleopatra? O kurde. Ważne, że się idzie siebie pośmieć też przy okazji. A co? Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. Drzwi otwiera zięć i mówi: o, mamusia, a mamusia na długo? Na tak długo, synku, aż wam się znudzę. To mamusia nawet nie wejdzie. Julia znudziła. O kurczę. Spotykają się dwie koleżanki. Jedna miała wczoraj rocznicę ślubu i postanowiła z mężem pójść do restauracji na ekskluzywną kolację. I ta druga się ją pyta: no i jak tam wczoraj było? Ach, wiesz, poszliśmy tam, wszystkie stoliki zajęte, musieliśmy tyle czasu czekać, aż się stolik jakiś zwolnił, żebyśmy dopiero mogli usiąść i jeść. Na to druga koleżanka odpowiada: ale to przecież na to ja mam sposób. Zawsze biorę telefon, udaję, że dzwonię i mówię: ej, kochana, twój mąż tutaj jest jakąś kobietą. Od razu kilka stolików się opróżnia. Dobre. Dobra. Trzeba się pośmiać, nie? Dzisiaj przedstawię wam rozmowę o wielu różnych rzeczach. Rozmowę Honeyce i Brada, a głównie o wzniesieniu, opanowaniu swego wzniesienia, swojej mocy i wszystkich tych rzeczach. Wzniesienie jest teraz w pełnej sile, więc autorzy są bardzo podekscytowani, że mogą porozmawiać o tym, co się dzieje. To jest ogromne i niesamowite. Wielu z nas pomogło już zauważyć, że być może nasze zdolności telepatyczne i empatyczne są bardzo mocno wykorzystane, szczególnie w ostatnim tygodniu od Wielkanocy, i zauważają uczucia i myśli, które mogą do nas przychodzić. Myślisz tak, czy to moje, czy czyjeś. Całkiem dzikie i intensywne uczucia się pojawiają i płaczesz i myślisz, dlaczego to jest takie silne, dlaczego to wydaje się takie duże w moim ciele. I wiele razy to dlatego, że nie mamy wystarczająco silnych granic energetycznych, które ustanowiliśmy, i teraz stajemy się bardziej telepatyczni. Więc to jest naprawdę ważne. Z wizualnego punktu widzenia gobelin, który Honey pokazała Bradowi na wykresie Schumana, rozkłada to dla każdego. Błysk słoneczny Honey dostaje od swojego wyższego ja, że prawie skończyliśmy z najbardziej intensywnymi punktami błysku słonecznego i ten gobelin pojawił się w czerwcu 2023 roku i wtedy zasadniczo przenieśliśmy się do nowego świata. Więc to był rezonans nowego wszechświata, w którym jesteśmy i jesteśmy multiversem. Więc pamiętaj o tym.
Nie mamy już 3D i 4D i gęstości. Mamy 5. gęstość i wyżej. Przy tym punkt 3D i 4D nadal istniały, ale ostatnio, prawdopodobnie w ciągu ostatniego miesiąca i pół, te 3D i 4D oddzieliły się i rozpuściły. Więc teraz przechodzimy przez portal i ten portal zabiera nas do 5. gęstości i 5. wymiaru. Łącząc się i to, co zrobi, to spowoduje, że wiele ciał, które nie chcą wejść do 5. wymiaru, odejdzie. Ojciec Honej, to z nim było tak, jakby jego dusza i jego wewnętrzne dziecko chciały zostać, ale jego ciało i podświadomość chciały odejść. Więc było całe to tam i z powrotem, ekstremalnie, intensywny dramat wokół tego, czy mógł zostać, czy odejść, i ostatecznie zdecydował się odejść, ponieważ jego ciało nie pozwalało mu zostać i jest cudownie szczęśliwy po drugiej stronie. I to właśnie już raz, właśnie to mnie do tego skłoniło, bo przepraszam, już raz czytałam, jak Honej właśnie opowiadała o tym swoim ojcu, o tym przejściu na drugą stronę, jak była przy nim i tak dalej. Choć to było dramatyczne z naszego punktu jakby widzenia, ale to jest inne z tamtego punktu widzenia. I znowu natrafiłam na to i także zdecydowałam wam przekazać tą rozmowę. Zdecydowałam się. Więc ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i będziemy mieli coraz większy dostęp do ludzi, którzy odeszli, ponieważ zasłona tak naprawdę tam nie będzie. Po prostu z czasem zniknie. I tak naprawdę ona widziała go wczoraj wieczorem, kiedy była w środku snu, czyli Honej. Widziała, jak jego ręka sięga przez welony i była tam na jego przeglądzie życia, który trwał 2 noce. Była tam, aby zobaczyć, jak wchłania, jakby jego świadomość ciała wróciła do jego duszy, a także jego wewnętrzne dziecko rozmawiało ze swoją wielką nadduszą. Co dalej zrobimy? Dalej, wiesz, więc mamy wiele przywiązania i wiele smutku z powodu tego, że nie mamy ich tutaj, w fizycznym wymiarze. Ale pamiętanie, że są wieczni, jest teraz naprawdę ważne. I jeśli ich ciało nie mogło się uwolnić od niektórych programów, które nie pozwoliłyby im być w 5. wymiarze, to jest ważne, ponieważ to jest świadomość i jest to wyższa świadomość niż większość z nas żyła. To jest również dość kluczowe, ponieważ mieliśmy tak wiele osób, o których wiemy. Ludzie z mistrzostwa niebowstąpienia, którzy znają ludzi w swoich kręgach, którzy się przeszli jak w zeszłym miesiącu. Wydawało się, że było tego coraz więcej i więcej, więc to naprawdę prowadzi do tego oddzielenia i też zmiany. Tak, i obejmuje NPC. Myślę, że NPC zaczną znikać. Nie sądzę, że pozbędziemy się ich wszystkich naraz. Wiesz, nie sądzę, że wszystkie hologramy, które spodziewamy się zobaczyć w sklepie spożywczym lub w ruchu ulicznym, znikną natychmiast, ponieważ wtedy nasze ciała doznałyby zbyt dużego szoku. Ale myślę, że stopniowo z czasem będziemy widzieć coraz mniej i mniej ich. I to będzie naprawdę niesamowite, ponieważ zakładamy, że niosą ze sobą ambiwalencję co do tego, co uważamy za prawdę i sprzeciwiają się nam, ale tak naprawdę tworzymy je jako zbiorowość. Więc pomyśl o niektórych szalonych zachowaniach, które widzieliśmy może podczas protestu i nie ma za tym nic, jakby nie było żadnego powodu, dla którego to robią. Po prostu robią to, żeby tam być
i ponieważ zgadzają się z tym uczuciem, które jest tam przedstawiane, ale nie mają żadnych dowodów, dlaczego tam są, ponieważ ludzie pójdą na wywiad i powiedzą: no i po co tu jesteś? Co twoim zdaniem to oznacza? Wiesz i czy naprawdę wierzysz, że pan te zrobił to lub tamto i z kim to zrobił? A oni mówią: nie wiem, ale jestem zły i zaraz się wystraszę. To takie typowe zachowanie NPC, którego się spodziewamy i które zacznie zanikać, więc będzie o wiele mniej oporu przeciwko postępowi i prawdzie na świecie. Więc tak, nadchodzą wielkie zmiany i będą coraz łagodniejsze. Och, znacznie łagodniejsze. Tak, jeśli chodzi o klipy, na których skupiają się ludzie, miliony ludzi skupiają się na przykład na jednym klipie. Pamiętaj, że każdy, kogo znasz, widział ten jeden klip z tego, a potem nagle, och, to musi reprezentować wszędzie na świecie w tym momencie. Wiesz, ten jeden klip, miliony klipów. Potem mówią o tym przez 2 lub 3 dni. Ktoś wariuje lub ktoś to robi lub cokolwiek. Weź oddech i zatrzymaj się. Wejdź w stan medytacyjny. Bycie ze sobą jest zawsze najważniejsze. Tak, wejdź do środka. To jest ogromne. I wkrocz do swojego własnego bytu i twojej własnej mocy. Mocy twojego serca. Ale to jest naprawdę twoja boska iskra. Twoja część źródła, którą nosisz w sobie. Naprawdę, wkraczanie to teraz jest ogromne. I to jest coś, co ułatwiamy w nowy sposób, w którym prawdopodobnie się podzielimy. Ale teraz chcemy, żebyście pomyśleli o tym, dlaczego tu przyszedłem, co tu robię, kim jestem i co będę robić w tym nowym układzie, jak ten nowy, zmieniony świat. Czego chcę, żeby się wydarzyło. Tak, nowa Ziemia może wykorzystać to jako pomysł całkowitej i kompletnej ewolucji wszystkiego, czy to zwierząt, czy komunikacji ludzkiej. Widzisz reakcję i komunikację ze swoimi roślinami. Rozmawiasz z nimi, polewając je odżywczą wodą. I widzisz w ciągu kilku chwil, jak reagują w porównaniu do sytuacji wcześniejszej, gdyby ktoś nigdy tego nie zrobił. I to jest magnetyczny efekt, że twoje wibracje wychodzą i również się włączają, wykonując ten wibracyjny, harmonijny uścisk dłoni z innymi sferami świadomości w twojej strefie. A potem, kiedy robisz takie rzeczy i tak dalej, trochę ćwiczysz, tak jakbyś budował mięśnie, tak jakbyś czołgał się, szedł, biegał, a potem cóż, co możesz zrobić z ludźmi na całym świecie? Co możesz zrobić, aby stworzyć lub współtworzyć projekt humanitarny, który zawsze chciałeś zrobić, lub następną ewolucję w życiu? Jeśli każdy z nas pójdzie do swojego środka, w swoją wewnętrzną moc, i mamy takich dusz dużo, i zamiast tego, co dzieje się na zewnątrz, nie uczestniczą w hałasie lub rozproszeniu. I co jeśli każdy by poszedł do wnętrza swojego, do swojego środka i podejmie harmoniczne kroki w kierunku manifestacji? Z życzliwego punktu widzenia mamy te harmoniczne pierścienie jak w Tartarii. Wibracje wychodzą i pulsują na świecie. Odpoczynek jest bardzo ważny. Odpoczywaj w naturze. To jest najlepsze miejsce, ponieważ wibracje są już wyższe. Więc jeśli ty możesz wyjść na łono natury i śnić na jawie, śnić o swoim nowym świecie, który istnieje.
Dlatego nie chcieli, żeby dzieci śniły na jawie w przeszłości, ponieważ tworzyli. Po prostu nadchodzi tak wiele dobra i wkraczamy w nie i zaczynamy je widzieć, ale dzieje się wiele odchodzenia. To znaczy, że wiele dusz odchodzi na drugą stronę, że jesteśmy teraz w bardzo bolesnym okresie, gdzie separacja jest prawdopodobnie największą separacją, jaką widzieliśmy. Tak i przeszliśmy przez zdradę, gdzie może wielu naszych przyjaciół nas zdradziło. Przeszliśmy przez traumy i po prostu niesamowite, ile rzeczy się wydarzyło, więc chcemy wspierać duchowy i emocjonalny rozwój każdego na każdym etapie i jesteśmy teraz w punkcie, w którym zaczniemy wspierać się nawzajem na wiele sposobów, a także regulować nasze układy nerwowe. To kolejna ogromna rzecz, którą musimy zrobić i uziemienie, które jest tak ważne. I można to zrobić w naturze i mieć ciągłe zmiany, aby było w porządku. Bycie w porządku, albo żyć w energetycznej przestrzeni i zmieniać siebie i rzeczy, wiedząc, że rzeczy mogą być inne, ale w rzeczywistości mogłyby być lepsze w porównaniu do bycia gorszymi. Pozbywamy się nakładek starego świata, czyli programowania. Społeczność to przyszłość i małe społeczności i większe kolektywy, gdzie spotykacie się, ale nie ma dramatu i nie ma niezgody, więc nad tym pracujemy i pozbywamy się wszystkich zniekształceń, które zostały nam przekazane w przeszłości. Wystarczy spojrzeć na to, co zrobił kanadyjski konwój wolności i australijski konwój wolności, a potem farmerzy w Europie, aby rozpalić świat pod wszystkimi tymi wspólnymi cechami i tymi ideałami, prawda? I mieliście ludzi śpiewających, świętujących, całkowicie obcych w Ottawie, przy temperaturze 28 stopni poniżej zera i w Australii, a gdy się z tym spotykasz i tego doświadczasz i uczysz się wtedy od tych ludzi, to energia i życzliwość, to czego to naprawdę się, do czego to naprawdę się sprowadza. I wejście w siebie i dotarcie do przestrzeni serca, a następnie wkroczeniem do swojej czakry mocy i poczuciem uziemienia, aby wyrazić swoją najlepszą życzliwość. I zrobimy to dla ludzi, bo po prostu chcemy to zrobić dla świata, a potem pozwolić każdemu iść i ewoluować się dla siebie, ponieważ to, co nadchodzi, jest niesamowite. Energie nas wspierają i wszystko, co musimy zrobić, to przejść przez dna i zobaczyć i zacząć wchodzić po tych schodach dosłownie. Wszyscy ludzie z tych małych kręgów społecznościowych będą pomagać światu, a intencją jest 5. gęstość. Przygotowujesz projekt i chcesz, aby twoja intencja była naprawdę czysta i świadoma. I to jest naprawdę ważne dla świata. Pracownicy światła, nasiona gwiazd, ci, którzy są w tym punkcie z naszą grupą mistrzów wzniesienia, niesamowitych mistrzów, którzy są dosłownie strażnikami i przewodnikami na własnych prawach na każdym kontynencie i w 8 krajach. I robią to razem, w tej społeczności. Są 3 rzeczy, które przygotowaliśmy dla wszystkich. Jest portal mocy i krąg modlitewny i 7-dniowa bezpłatna aktywacja medytacji z przewodnikiem i seria afirmacji dla twojej manifestacji. Portal modlitewny to nie jest aspekt religijny. Chodzi o wysyłanie dobroczynnej energii do ludzi, miejsca, rzeczy lub grupy,
dla najwyższego i największego wyniku, dla dobra świata. Ludzie robili to na różne sposoby, na przykład w medytacji i medytacji nad pokojem, a wskaźniki przestępczości spadały. Jesteśmy teraz bardziej w kontakcie z własną duszą niż kiedykolwiek wcześniej, więc jeśli zbierzesz 2 lub 3 osoby i one skupią się na jednej rzeczy, to wydarzy się to w tempie wykładniczym. A tą jedną rzeczą może być to, że chcemy wyleczyć na przykład twoją kostkę. Może chcemy, żebyś miał nowy dom, ale manifestujecie się razem, jako grupa. I to tworzy większy impuls i jest o wiele więcej światła. A kiedy robicie to razem, uwalniacie to łatwiej. Jeżeli nie wszedłeś w tym momencie w całkowitą miłość do siebie, to krąg modlitewny ci pomoże osiągnąć więcej i tak naprawdę będziesz kochać siebie bardziej, przechodząc przez ten proces. To jest niesamowite. Kiedy patrzysz na to z energetycznego bezpieczeństwa, wiesz, że masz świętą przestrzeń, w której wiesz, że jesteś w pewien sposób utrzymywany w tym wirtualnym sensie bez potrzeby wyjaśniania lub występowania przed ludźmi lub bycia idealnym w tym, co robisz za doskonałość, co uważasz za doskonałość. To jest uzdrawianie oparte na częstotliwości, co jest ogromnym aspektem tego, czym autorzy są w naszym życiu. Każda przestrzeń jest dostrojona do określonej, potrzebnej, wibracyjnej, prowadząc cię przez wsparcie, uwolnienie i uzdrowienie i jedność. Wszystko w tym samym momencie. Tak jest. I teraz znowu napoczynamy te nasze bajeczki. Takie, jakby to powiedzieć, z mchu i paproci wyjęte. Propolis to najlepszy środek na wszystkie choroby. Połączenie propolisu i mleka daje szczególny efekt. Oprócz leczenia przeziębień i chorób płuc poprawia ogólny stan zdrowia, sen, łagodzi drażliwość, zmęczenie. 10% nalewkę z propolisu, pojemność fiolki 25 ml wystarczy na długi czas. Środek należy przyjmować wieczorem, przed pójściem spać. 20 kropli w 100 ml gorącego mleka przez 10 dni raz w miesiącu. Kurs powtarza się przez 4 do 6 miesięcy. W leczeniu przeziębień u dzieci pozytywny efekt pojawia się po pierwszych kroplach nalewki z propolisu. Dzieciom w wieku przedszkolnym na noc podaje się od 1 do 2 kropli propolisu na 1/3 szklanki gorącego mleka. Zapalenie trzustki, zapalenie żołądka, wrzód trawienny, choroby wątroby. Przyjmuj nalewkę z propolisu według określonego schematu przez 6 miesięcy. Propolis z mlekiem obniża poziom cholesterolu we krwi, leczy egzemę i inne choroby skóry, normalizuje cykl menstruacyjny. I następna bajeczka. Nigella sativa była używana do celów leczniczych od wieków. Składniki tej rośliny znane są z intensywnych właściwości immunoregulacyjnych, przeciwzapalnych i przeciwutleniających w leczeniu obturacyjnych zaburzeń oddechowych. Badanie dokowania molekularnego dostarczyło również dowodów, że Nigella sativa spowalnia celebrytkę i może dawać takie same lub lepsze wyniki niż leki zatwierdzone przez FDA. Muhammad Fakhar Almar Kuliar. Opublikowano w maju. Zalety oleju szczarnuszki. Skuteczny w alergicznym nieżycie nosa. Zapalenie migdałków i gardła.
obniża ciśnienie, obniża poziom cholesterolu, rozszerza zapalenie oskrzeli. Jest pomocne w POHP. Rozszerza oskrzela, tu będzie zapalenie, przy zapaleniu oskrzeli. Poprawa w astmie. Pozytywne skutki w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C. Chroni wątrobę przed toksycznością chemiczną. Zmniejsza masę ciała. Zmniejsza napady u pacjentów z padaczką. Poprawia pamięć i uwagę. Zmniejsza efekt odstawienia opioidów. Zmniejsza objawy reumatoloidalnego zapalenia stawów. Zmniejsza objawy bielactwa nabytego i egzemy. Efekty antychapylogii. Zmniejsza objawy niestrawności czynnościowej. Działanie przeciwpasożytnicze. Poprawa objawów celiakii. Poprawa jakości nasienia u mężczyzn. Poza tym jest to naturalny antybiotyk i mówi się, że leczy wszystko oprócz śmierci. Olej z nasion czarnuszki zawiera jeden z nielicznych związków, który przeszedł podwójne ślepe badanie kontrolowane placebo, które wykazało, że może pomóc pacjentom z chorobą Hashimoto. Badanie wykazało, że codzienne stosowanie oleju z nasion czarnuszki wystarczyło, aby pomóc pacjentom z chorobą Hashimoto. Zmniejsz przeciwciała tarczycowe. Zmniejszenie zarówno rozmiaru, jak i liczby naczyń krwionośnych w tarczycy. Zmniejsz TSH, to dobrze. Zwiększa poziom wolnego T3, to też dobre. Zmniejszenie stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego w tarczycy. Powodowanie redukcji masy ciała i wymiarów ciała bez ćwiczeń. W skrócie, olej z nasion czarnuszki ma korzystne działanie na tarczycę, na przeciwciała przeciwtarczycowe i na odchudzanie. Następna bajeczka. Jak czerwone światło może wpływać na tarczycę? Może słyszeć o terapii światłem czerwonym jako potencjalnym leczeniu chorób tarczycy, takich jak choroba Hashimoto lub autoimmunologiczna niedoczynność tarczycy. W chorobie Hashimoto układ odpornościowy omyłkowo atakuje tkankę tarczycy, powodując przewlekły stan zapalny i ostateczną niewydolność narządu. Z biegiem czasu jego zdolność do wytwarzania hormonów tarczycy maleje, co prowadzi do niedoczynności tarczycy. 1000 badań było nad czerwonym światłem. I teraz od Laury Abolli. Fascynuje mnie myśl, że gdy rozwikłamy kłamstwa, być może pewnego dnia zrozumiemy prawdę o naszym pochodzeniu i naturze tego wszechświata. Inteligentny projekt, który widzę we wszystkim, co naturalne, jest podstawą mojej głębokiej wiary w istnienie Stwórcy, nieskończonej, życzliwej inteligencji, która stworzyła ten cudowny wszechświat, światła, a jej językiem kodowym jest miłość. Niestety w dużym stopniu nie znamy uniwersalnych praw rządzących wszechświatem. W efekcie błądzimy w ciemnościach, cierpimy niepotrzebnie, żyjemy nie rozumiejąc w ogóle jego celu, znaczenia i nieograniczonych możliwości. Nikt nie wygrywa w grze, w której nie nauczono go grać. Jesteśmy skazani na przegraną raz po raz, podczas gdy ci, którzy wiedzą, patrzą, jak ponosimy porażki z radosnym zboczeniem. Różnica sił utrzymuje się dzięki utrzymywaniu nas w niewiedzy. Dlatego wiedza jest naszą jedyną bronią ku zwycięstwu, jedyną drogą do wolności, jedynym ruchem umożliwiającym szachmat. Droga do wiedzy jest jednak trudna. Wymaga od nas porzucenia uprzedzeń, wewnętrznych przekonań i długo pielęgnowanych idei. Niestety większość ludzi nie potrafi tego zrobić, szczególnie jeśli w grę wchodzą dogmaty religijne. Jedną z najważniejszych umiejętności, którą trzeba opanować w trakcie tej podróży, jest zdolność utrzymania w umyśle możliwości czegoś,
nawet jeśli jest to dla nas bardzo niekomfortowe, ponieważ burzy status quo naszego systemu wierzeń. Dopiero zaczęliśmy obierać cebulę kłamstw, ale im bliżej jesteśmy środka, tym trudniej będzie nam stawić czoła kłamstwom. Czy będziemy mieli odwagę, pokorę i zdolność, aby oduczyć się absolutnie wszystkiego i przyjąć możliwość czegoś zupełnie innego? Mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ prawdziwą wolność możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy poczujemy się komfortowo, stojąc nago, porzucając wszystkie warstwy błędnych przekonań i fałszu, dogmatów, ograniczających przekonań i lęków. I jeszcze od Laury Abolli. W powietrzu czuć niepokój. Jest to nieprzyjemne, nienaturalne, niepokojące. Łapię się na tym, że biorę długie oddechy, żeby się uspokoić. Wypowiadam w myślach słowa otuchy. Wszystko będzie dobrze. I kieruję myśli w stronę cudownej przyszłości, którą wszyscy musimy zacząć wspólnie urzeczywistniać. Na razie energie zmian są głęboko niepokojące. Jest intensywność, którą trudno znieść. Śmierć i zmartwychwstanie są obecne. Nie tylko w pamięci Jezusa Chrystusa, ale ponieważ sama ludzkość przechodzi przez śmierć starych systemów, wierzeń, aby zmartwychwstać jako świadome, oświecone istoty, którymi zostaliśmy stworzeni. Ból jest częścią każdej transformacji, jest częścią śmierci i narodzin, jest częścią oczyszczenia, zrzucenia i pozostawienia pojęć, które nam nie służą, zachowań, które są autodestrukcyjne, przekonań, które są zakorzenione w materializmie, emocji, które karmią ciemność i działań, które utrwaliły nasze zniewolenie zamiast naszego wyzwolenia. Przywitajmy śmierć tego, kim byliśmy. Jakakolwiek bolesna by ona nie była, w oczekiwaniu na odrodzenie się ludzkości w nowym paradygmacie istnienia nowej ziemi, podtrzymywanej przez częstotliwość miłości, pokoju, harmonii i więzi z naszym Stwórcą. Będzie gorzej, zanim będzie lepiej, ale będzie warto. Trzymaj się. Jesteśmy tu w tym czasie, aby być świadkami zmiany. Zawsze podążaj za głosem serca. Od Laury Abolli. No, fajne te czytania mówisz. Bardzo fajne. Ładne. Nie wyszło. Topik się odzywa pod stołem. Może ktoś przyszedł posłuchać. Ja. Z tym tekstem was zostawiam do przemyślenia. Dziękujemy bardzo. Również wdzięczność Tobie i wszystkim tutaj naszym widzom, słuchaczom. Tak. Bądźmy Dziękuję. razem, pomagajmy sobie. Bo to może być test na człowieczeństwo, nie zapominajmy o tym. A to cały czas jest. Tak, ale jeszcze nie nadeszło to, że może być test na człowieczeństwo. Bo ktoś powie, a byle ja mam, drugiemu nie dam. No właśnie. Ale to już nie wchodzi w grę później. Tak. Otóż to Dzielę się tym, czym mam w takiej sytuacji później. a najgorsze jeszcze jest zawiść Tak, ludzka. a no, tego uczucia nie znam, no ale dobra. Niektórzy ją mają, te uczucie. Ja jej często doświadczam, jak niekiedy wchodzę w komentarze. A. Każdemu życzę z całego serca i cieszę się tym, że ktoś coś ma. Nie wiem, czy ten tam ma. W ogóle nie przywiązuję wagi, co on ma. Dla mnie się liczy wnętrze człowieka, wnętrze. To jest jego obraz. Dokładnie. A resztę, co tam ma, to jest wszystko tak, o, za jednym styknięciem palca nic nie masz. Nic nie masz. Tak. Otóż to. I zostają tylko wspomnienia, bo życie też jest kruche nasze. Też wystarczy ułamek sekundy. Niekiedy. Tak, niestety.
Dobrze, dziękuję wam. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostawcie palec do góry, komentarz po sobie, będzie nam miło. Rozsiewajcie miłość, radość. Kochajcie się. A my was też kochamy. Pa, pa. Trzymajcie się, pa. Zobacz. Pa. Do zobaczenia. Pa.